Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Czy twoja działka kryje wstrząsające niespodzianki? Ja jestem spokojny. Zdiagnozowałem działkę z ongeo.pl. Ty też zasługujesz, by wiedzieć wszystko o działce, którą posiadasz lub kupujesz. Zdiagnozuj działkę z ongeo.pl. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam plany budowy nowej drogi krajowej nr 75 z Brzeska do Nowego Sącza, zwanej Sądeczanką. Drogi, która od czasów średniowiecza stanowiła ważny trakt handlowy na Węgry i południe Europy, a także w części północnej łączyła ziemię Małopolski. Tędy podróżowali królowie Kazimierz Wielki, Ludwik Węgierski, królowa Bona, a także Władysław Warnańczyk czy Kazimierz i Jan Olbracht. To tędy odbywał się transport bursztynu i soli na południe, a wina i oliwy na północ. Dzisiaj ten tranzyt na południe ma już mniejsze znaczenie, a droga przede wszystkim łączy mocno zaludnione tereny południowej Polski. Tu należy zaznaczyć, że w Nowym Sączu oraz w powiecie nowosądeckim mieszka razem około 300 000 mieszkańców. Jest to tyle osób, ile mieszka mniej więcej w Białymstoku. Od bardzo dawna mówi się o budowie dwujezdniowej trasy łączącej Brzesko z Nowym Sączem. Droga krajowa nr 75 jest jedną z najbardziej obciążonych jednojezdniowych dróg krajowych w Polsce. Według ostatniego pomiaru ruchu z 2020 i 2021 roku po trasie porusza się od 12 000 w okolicy Uszwi do ponad 20 000 pojazdów na dobę w okolicy Brzeska i Nowego Sącza. Obecna droga z racji bardzo dużego natężenia ruchu, wielu zakrętów, wzniesień oraz przejść przez tereny zabudowane jest bardzo niebezpieczna, dochodzi tutaj do wielu wypadków, w tym śmiertelnych. Na trasie występuje duży udział samochodów ciężarowych, który spowalnia ruch, a przy braku odcinków na wyprzedzanie powoduje jazdę w kolumnie i może powodować niebezpieczne zachowania zniecierpliwionych kierowców w postaci ryzykownych manewrów wyprzedzania w miejscach niedozwolonych. Ponieważ droga przebiega przez mnóstwo miejscowości, to występuje tutaj wzmożony ruch lokalny, który koliduje z ruchem tranzytowym Brzesko-Nowy Sącz. Jest tutaj bardzo dużo zjazdów do domów czy na lokalne drogi. Na trasie występuje wzmożony ruch pieszy oraz rowerowy, a wiele fragmentów nie posiada chodników. Podczas jazdy występuje niebezpieczeństwo potrącenia, zwłaszcza w porze nocnej. Wzdłuż trasy są liczne ostrzeżenia o możliwości wtargnięcia dzikich zwierząt. Pierwotnie nowa trasa była planowana jako jednojezdniowa, jednak po analizach założenia wyjściowe uległy zmianie i droga została zaprojektowana w wariancie dwujezdniowym o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. Będzie to droga klasy technicznej GP, czyli główna ruchu przyspieszonego. Dlaczego tutaj nie jest planowana droga ekspresowa? Ponieważ parametry takiej trasy są wyższe niż trasy GP i spowodowałyby zwiększenie trudności ze znalezieniem korytarza omijającego tereny wrażliwe, a co za tym idzie spowodowałyby wyższą liczbę wywłaszczeń i zajęcia obszarów objętych ochroną środowiska. Dla mieszkańców przyległych do drogi terenów problemem byłaby również dostępność do takiej drogi, czyli częstość wjazdów i zjazdów z niej, która realizowana byłaby tylko i wyłącznie za pomocą węzłów zlokalizowanych w odległości nie mniejszej niż 4 km, a nie jak to jest w przypadku drogi GP w odległości 2 km. Jednak należy tu dodać, że na trasie nie będzie skrzyżowań jednopoziomowych. Będą albo węzły drogowe, albo zjazdy i wjazdy wyglądające tak. Zatem będzie to trasa bezkolizyjna, a przejazd z jednej części wsi do drugiej odbywać się będzie nad lub pod trasą. Droga krajowa nr 75 odchodzi od autostrady A4 na węźle Brzesko. Od 8 lat istnieje północno-zachodnia obwodnica tego miasta długości 2,2 km, która na razie kończy się rondem z DK94. I niestety już w tym momencie dochodzimy do pierwszej złej informacji. Mimo że cała droga od Brzeska do Nowego Sącza ma być dwujezdniowa, to nie ma na ten moment planów do budowy drugiej jezdni na tym 2-kilometrowym fragmencie obwodnicy Brzeska. Chociaż właśnie to jest odcinek o największym natężeniu ruchu spośród całej trasy, a po budowie pozostałych odcinków natężenie dodatkowo wzrośnie. Mimo to właśnie tutaj, jeśli nic się nie zmieni, pozostanie nieco ponad 2-kilometrowe wąskie gardło, co będzie skutkowało korkami i częściowo zniweluje zysk z większej przepustowości nowej dwujezdniowej drogi. Do budowy drugiej jezdni można na przykład uwzględnić w ramach rozbudowy autostrady A4 Kraków-Tarnów do przekroju dwóch jezdni o 3 pasach ruchu, gdy konieczna będzie korekta węzła Brzesko.
Na południe od DK94 budowana jest druga część obwodnicy Brzeska. Odcinek długości 2,5 km realizuje Eurovia. Z powodu licznych opóźnień planowane otwarcie przesunięto na wiosnę 2025 roku. Trasa jest od razu realizowana w przekroju dwóch jezdni o dwóch pasach ruchu. Zaczyna się na rondzie z DK94. Mimo że jest na nim pozostawiona rezerwa podbudowy wiaduktu, dzięki któremu ruch z DK75 nie krzyżowałby się z ruchem z DK94, to niestety nie zdecydowano się na jego realizację w ramach tej inwestycji. Mam nadzieję, że przed budową dalszych odcinków do Nowego Sącza wiadukt zostanie dobudowany. Odcinek ten również kończy się rondem, nad którym w przyszłości zostanie zbudowany bezkolizyjny węzeł. Dalej niestety już nie jest tak kolorowo. Jesienią 2016 roku rozpoczęto prace przygotowawcze na etapie studium korytarzowego dla wyznaczenia nowego przebiegu drogi nr 75 z Brzeska do Nowego Sącza. W 2017 roku zdecydowano o zarezerwowaniu na ten cel około 1,8 mld złotych w programie budowy dróg krajowych, a w połowie 2020 roku rząd przyjął uchwałę zwiększającą środki do blisko 3,2 mld złotych. We wrześniu 2021 roku złożono wniosek o decyzję środowiskową, a na jej uzyskanie wciąż od tego czasu czekamy. Według zapowiedzi ma ona zostać wydana do końca tego roku. W zależności od wybranego wariantu nowa arteria będzie miała od 41 do 47 km. Trasa powstanie w większości w nowym śladzie, a fragmentami jako przebudowa istniejących odcinków. Ministerstwo poinformowało, że w związku z trudnościami z uzgodnieniem przebiegu dwóch fragmentów przewidywana jest etapowa realizacja tego zadania. Trasa została podzielona na 5 fragmentów. Jako pierwsze realizowane zostaną 3 z nich, których przebieg nie budzi wątpliwości. Są to etapy 1A, 1B i 1C. Etap 1A to fragment długości 3,6 km, który rozpoczyna się na końcu budowanej właśnie obwodnicy Brzeska i prowadzi do granicy gminy Brzesko z gminą Gnojnik. Nowa trasa zostanie tutaj poprowadzona na zachód od obecnej DK75. Drugim fragmentem niebudzącym konfliktów jest etap 1B długości 8,5 km. Ten odcinek znajduje się pomiędzy wsiami Iwkowa a Witowice Górne w gminie Łososina Dolna. Trzeci fragment, który ma szansę na szybszą realizację, znajduje się pomiędzy wsią Kurów a Nowym Sączem. Jego długość to 9 km. Na tym fragmencie droga przekracza Dunajec. Niedawno oddany nowy most w Kurowie został wybudowany w takiej lokalizacji, aby nadawał się do poprowadzenia nim pierwszej jezdni nowej drogi. Dzięki temu wystarczy dobudować obok analogiczny obiekt pod drugą jezdnią. Przedmiotem kontrowersji jest natomiast końcówka tego odcinka w Nowym Sączu. O tej kwestii powiem za chwilę, ponieważ dotyczy ona wszystkich wariantów, więc nie wpływa na wybór pomiędzy wariantem A i wariantem C. W drugiej kolejności realizowane mają być etapy 2A i 2B. Ma tutaj zostać uwzględniony głos społeczny. Te dwa fragmenty budzą największe kontrowersje i od lat ich dalsza realizacja jest wstrzymywana przez brak zgody lokalnych samorządów dotyczącej jej przebiegu. Co to oznacza dla kierowców? Że droga będzie poszatkowana i składać się będzie przez kilka lat z 3 odcinków niepołączonych ze sobą. Jest to jednak dużo lepszym rozwiązaniem niż gdyby realizacja całej drogi opóźniła się przez odwołania. Odcinki trasy, które mają akceptację społeczną, nie powinny być wstrzymywane z uwagi na konieczność dalszych prac przy ich częściach drogi. Zwłaszcza, że największe natężenie ruchu jest właśnie koło Brzeska i Nowego Sącza, więc realizacja w pierwszej kolejności skrajnych odcinków może przynieść sporo korzyści. To zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo i pozwoli znacznie skrócić newralgiczny, niebezpieczny odcinek DK75, którego zastąpienie nowym przebiegiem trasy będzie przedmiotem dalszych prac. Przedstawiciele gmin Gnojnik, Czchów oraz Łososina Dolna podkreślają, że w ich opinii optymalny przebieg trasy zapewnia wariant A, czyli zielony. Według włodarzy gmin wariant C, zaproponowany przez Generalną Dyrekcję, jest nieakceptowalny, ponieważ spowoduje liczne wyburzenia i wysiedlenia mieszkańców. W etapie 2A, który przebiega przez gminy Gnojnik i Czchów, etap rekomendowany przez samorządy przechodzi bardziej na zachód od wariantu niebieskiego proponowanego przez Generalną Dyrekcję. Przebieg rekomendowany przez samorządy jest o 2,5 km krótszy, jednak należy tu zaznaczyć, że taki wariant wiąże się z budową tunelu pod górą Bukowiec. W razie budowy tunelu istnieje ryzyko utraty wody pitnej dla części mieszkańców, dlatego władze gminy Iwkowa zamierzają wnosić o korektę przebiegu wariantu A w rejonie planowanego tunelu. Natomiast dla etapu 2B, który przechodzi przez gminę Łososina Dolna, rekomendowany przez samorządy wariant jest planowany bardziej na wschód niż ten rekomendowany przez Generalną Dyrekcję. Jego długość to 5,4 km i zakłada budowę tunelu pod górą Just długości około 1 km. Wariant rekomendowany przez Generalną Dyrekcję przechodzi bardziej na zachód i ma długość 9,2 km, czyli prawie dwukrotnie więcej.
We wniosku o wydanie decyzji środowiskowej Generalna Dyrekcja wskazała właśnie wariant C, czyli dłuższy niebieski, jako wariant rekomendowany. Natomiast wariant A i F wskazano jako alternatywne. Jak w takim razie docelowo zostanie poprowadzony etap 2A i 2B, na ten moment nie wiadomo. Nowa trasa ma zakończyć się węzłem na północy Nowego Sącza, w miejscu obecnego ronda, gdzie spotykają się ulice Tarnowska, Witosa oraz obwodnica północna w ciągu DK28. Na tym węźle potok aut z kierunku Brzeska podzieli się na kierunek wschodni i zachodni. W ramach inwestycji powstanie drugi most w ciągu DK28 nad Dunajcem. Pozwoli to na rozprowadzenie ruchu w kierunku Chełmca, Starego Sącza i Piwnicznej. Zaproponowana budowa węzła w miejscu obecnego skrzyżowania z ulicą Tarnowską wymusiła zajęcie bardzo dużego terenu pod inwestycję w decyzji środowiskowej, co spowodowało protesty okolicznych mieszkańców. Pod węzeł oraz poszerzenie dróg dojazdowych do niego może być konieczne wyburzenie nawet do 30 domów. Mieszkańcy już zapowiedzieli złożenie odwołań od decyzji środowiskowej z tego powodu. Czy ten problem da się rozwiązać? Moim zdaniem jak najbardziej tak. Zacznijmy od aspektu ruchowego. Obecny projekt zakłada likwidację istniejącego ronda na skrzyżowaniu z ulicą Tarnowską i budowę nowego, kilkukrotnie większego ronda zlokalizowanego bardziej na południe. Ponad nim ma powstać estakada w ciągu DK75 i ten element jest niewątpliwie słuszny, ale podkreślić trzeba, że to wcale nie budowa estakady dla trasy głównej jest przyczyną możliwych wyburzeń, lecz właśnie ronda i konieczna rozbudowa dróg prowadzących do niego i budowa nowych dróg do obsługi terenów przyległych. Na tym rondzie ma się spotykać zdecydowana większość relacji skrętnych. Jedynie ci, którzy chcą skręcić z nowej DK75 na zachód na DK28, będą mieli oddzielną łącznicę zlokalizowaną koło mostu nad Dunajcem. Ale już w przeciwnym kierunku łącznicy nie ma, więc wszyscy kierowcy jadący od strony Chełmca, Starego Sącza czy Piwnicznej będą musieli tutaj zjechać z głównej jezdni na jezdnię zbiorczą prowadzącą do nowego ronda, zawrócić na nim, wjechać z powrotem na jezdnię zbiorczą prowadzącą na zachód, po czym z niej następnie włączyć się w DK75. Tymczasem według prognoz natężenie ruchu ma być tak samo wysokie od zachodu, jak i od wschodu, więc jeśli dla jednej z dwóch kluczowych relacji projektujemy dwa bezkolizyjne pasy w każdą stronę, a na drugiej jeden pas z zawracaniem na rondzie, to jest to zupełnie nielogiczne rozwiązanie. Nie dość, że budowa węzła z rondem w tej lokalizacji skutkowałaby dużą liczbą wyburzeń, to byłby on niewydolny, zwłaszcza w relacji z DK28 od zachodu na DK75. Dodatkowo ten ruch może blokować inne relacje i generować korki na ulicy Tarnowskiej. Nie ma żadnego powodu, aby główny węzeł łączący DK28 i DK75 musiał zostać zlokalizowany akurat w miejscu skrzyżowania ze starym przebiegiem DK75 wśród tak gęstej zabudowy. Znacznie więcej miejsca pod budowę nowego węzła jest dostępne bardziej na zachód, gdzie teren jest niezabudowany. Dlatego uważam, że w celu rozwiązania konfliktu z mieszkańcami należy zrezygnować z budowy węzła w obecnej lokalizacji, a pozostawić tam jedynie estakadę w ciągu trasy głównej i ewentualnie pojedyncze relacje, których wytyczenie jest łatwe. Na przykład łącznicę pozwalającą zjechać z DK28 od wschodu na rondo. Natomiast zasadniczą część węzła należy zaprojektować w miejscu połączenia DK28 i nowej DK75 koło mostu nad Dunajcem, gdzie dostępne jest znacznie więcej wolnego od zabudowy terenu. Niezbędna byłaby zapewne korekta przebiegu wałów przeciwpowodziowych, ale ona jest konieczna także w obecnym projekcie, a sam koszt takiej zmiany jest pomijalny w kontekście kosztów całego węzła. Oczywiście od tego węzła musiałby powstać łącznik do ronda dla tych, którzy chcą zjechać na ulicę Tarnowską, jednak można go wykonać po północnej stronie głównej trasy, gdzie nie ma kolizji z zabudowaniami. Warto zwrócić uwagę, że w obecnym projekcie na tym odcinku prowadzone są aż 4 jezdnie, nie licząc dodatkowej drogi dojazdowej do domów. 2 jezdnie główne w przekroju 2 jezdni o 2 pasach ruchu oraz jezdnie zbiorcze po obu jej stronach po 2 pasy każda. Co wymuszone jest między innymi właśnie przez to, że bardzo duży ruch z DK28 ma tym fragmentem poruszać się w 2 strony i zawracać na rondzie. Tymczasem jeżeli węzeł powstałby bliżej mostu, to wystarczyłaby trasa główna w przekroju 2 jezdni o 2 pasach ruchu i jedna jezdnia w przekroju jednej jezdni o 2 pasach ruchu po stronie północnej łącząca węzeł z istniejącym rondem. Dzięki temu zajętość terenu na południe od trasy głównej byłaby o wiele mniejsza, co pozwala uniknąć wyburzeń. Samo rondo wystarczyłoby przebudować na turbinowe, pozostawiając je w obecnej bezkonfliktowej lokalizacji, gdzie również nie byłoby potrzeby dokonywania wyburzeń. Mam nadzieję, że uda się tutaj znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich, bo moim zdaniem jest to jak najbardziej możliwe.
Na tym kończy się zakres opracowania, które jest obecnie wykonywane. Jednak docelowo potrzebna będzie również rozbudowa ulicy Witosa do przekroju 2 jezdni o 2 pasach ruchu oraz, jeśli będzie to możliwe, budowa skrzyżowań bezkolizyjnych. Jeśli tak się nie stanie, to w niedalekiej przyszłości po oddaniu trasy cały potok aut jadących od strony Brzeska, czyli również od strony Krakowa, zatrzyma się na pierwszym kolizyjnym skrzyżowaniu na obwodnicy Nowego Sącza. Warto wspomnieć, że kawałek dalej droga znów poszerza się do 2 pasów ruchu i w takim przekroju poprowadzona jest dalej przez miasto jako DK75, więc tym bardziej nielogiczne byłoby pozostawienie takiego wąskiego gardła o długości jedynie 2,5 km, zwłaszcza, że jest tam pozostawiona rezerwa terenowa. Na koniec dodam jeszcze 2 zdania na temat dróg wokół Nowego Sącza. Jakiś czas temu została wybudowana przez powiat nowosądecki zachodnia obwodnica miasta. Trasa zaczyna się na rondzie z północną obwodnicą w ciągu DK28, a na południu łączy się na rondzie z drogą wojewódzką 969 i skręcając na wschód doprowadzona zostaje do DK87. Uważam, że właśnie po zachodniej i południowej obwodnicy powinna prowadzić DK87, co odciążyłoby ulice na terenie Nowego Sącza, którymi aktualnie ta droga jest poprowadzona. Gdy Ministerstwo Infrastruktury będzie wprowadzało kolejną aktualizację rozporządzenia kwalifikującego odcinki dróg do kategorii drogi krajowej lub pozbawiającej tej kategorii, to DK87 zdecydowanie jest jedną z dróg, których przebieg powinien według mnie zostać uporządkowany. Rozwiązanie takie jest konieczne na szczeblu ministerstwa, więc zachęcam lokalnych polityków do działania w tej sprawie. Zresztą jest to i tak ewenement, że obwodnicę wyprowadzającą ruch z drogi krajowej poza miasto wybudował samorząd. Przy okazji warto wspomnieć, że miasto Nowy Sącz przymierza się do budowy obwodnicy wschodniej w ciągu DK75, ma to być droga jednojezdniowa, a wcześniej wybudowało północno-wschodnią obwodnicę w ciągu DK28. W tym akurat nie ma nic nadzwyczajnego, bo miasta na prawach powiatu zarządzają drogami krajowymi w swoich granicach. Natomiast to, że powiat wybudował obwodnicę zachodnią, która stanowi nowy przebieg DK87 we wszystkich aspektach, oprócz tego, że formalnie jest drogą powiatową, to sytuacja bardzo niestandardowa. Drugi taki przypadek to Jelenia Góra, gdzie również konieczne jest uporządkowanie chaosu z przebiegiem dróg różnych zarządców i ich oznakowaniem. Ostatnią inwestycją wokół Nowego Sącza, o jakiej warto wspomnieć, jest planowana budowa nowego mostu nad Dunajcem, łączącego się z zachodnią obwodnicą. Inwestorem ma być Zarząd Dróg Wojewódzkich. Aktualnie inwestycja posiada już decyzję środowiskową. Czekamy na wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie ZRID-u. Linia kolejowa Podłęże-Piekiełko. W materiale o drodze Via Baltica powiedziałem kilka zdań na temat linii kolejowej Rail Baltica. Wielu z Was poprosiło mnie, żebym częściej wrzucał informacje o liniach kolejowych. Z racji, że w Polsce za dużo linii kolejowych się nie buduje, to w tym materiale warto wspomnieć o nowej linii, która będzie realizowana właśnie jednocześnie z DK75. Nowa linia kolejowa o numerze 622 docelowo połączy Kraków z Zakopanem i Nowym Sączem. Linia kolejowa będzie zaczynała się we wsi Podłęże na przecięciu z linią kolejową 91 z Krakowa w stronę Tarnowa i Rzeszowa. Na odcinku z Podłęża do wsi Szczyżyc będzie linią dwutorową, natomiast w okolicy wsi Szczyżyc rozdzieli się na 2 jednotorowe części. Pierwsza zostanie poprowadzona na południowy zachód, gdzie przed Mszaną Dolną włączy się w linię 104 i dalej przez Rabkę Zdrój dotrze do Zakopanego. Druga część skręci w stronę południowo-wschodnią, gdzie w okolicy Tymbarku również włączy się w linię 104 i dalej dotrze do Nowego Sącza. Linia kolejowa 104 jest obecnie przebudowywana i na zakresie modernizowanym i nowo budowanym będzie zaelektryfikowana. Wrzucam mapkę ze szczegółowymi informacjami, gdzie który odcinek będzie realizowany. Obecnie trwają już prace na linii 104 koło Nowego Sącza w stronę Tymbarku na odcinku Limanowa-Nowy Sącz. W ramach całego projektu wybudowanych zostanie kilkadziesiąt mostów i wiaduktów oraz 13 tuneli o łącznej długości prawie 18 km. Najdłuższym obiektem mostowym będzie estakada koło Limanowej, której długość będzie wynosiła ponad 2 km. Natomiast najdłuższy tunel będzie miał aż 3820 metrów i będzie znajdował się pomiędzy wsiami Podłopień koło Tymbarku i Stróża koło Dobrej. Po wybudowaniu będzie to najdłuższy tunel kolejowy w Polsce. Według planów z całej jakże ważnej inwestycji będziemy mogli skorzystać około 2030 roku. Nowa linia kolejowa pozwoli skrócić czas przejazdu najszybszych pociągów z Krakowa do Nowego Sącza z 2 godzin i 45 minut do około 1 godziny, natomiast do Zakopanego z około 2 godzin i 10 minut do 1,5 godziny. Warto wspomnieć, że na odcinku Szczyżyc, Nowy Sącz-Chełmiec pozostawiono rezerwę podbudowy drugiego toru w przyszłości. Wszystkie obiekty i tunele budowane są tak,
aby bezproblemowo dobudować drugi tor. Rezerwa pod drugi tor nie jest natomiast przewidziana na odcinku w kierunku Zakopanego. Dziękuję za uwagę. Film pomogli mi zrealizować Krzysztof Kleiner, Piotr Ciuła, Kamil Oleksiak oraz Zbigniew Zych, za co im serdecznie dziękuję. Pozostałe osoby, od których dostałem materiały, wymienione są na znaku drogowym. Pozdrawiam, Radek.